W Greenkanu Wnętrza dziś temat dekoracyjny, ale awaryjny, bo mówić będziemy o dekoracjach na ostatnią chwilę. Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Te dekoracje na ostatniej chwilę to wcale nie jest taki mały problem, jakby Wam się wydawało. Okazuje się bowiem, że bardzo dużo osób rzeczywiście dekoruje dom w ostatnim momencie z bardzo różnych względów. Dużo pracują na przykład, albo zjechali dopiero, nie wiem, z jakiejś podróży, czy zawodowej, czy prywatnej, albo po prostu taka codzienność i zwykłe życie nie pozwoliłyby wcześniej jakoś zająć się super domem. I my w redakcji dostajemy bardzo dużo takich zapytań, co zrobić, żeby, no nie wiem, dosłownie dzień przed świętami ten dom jednak trochę udekorować. Ja dziś, jak widzicie, jestem w bardzo świątecznym anturażu, przygotowałam się, wyglądam niczym Rudolfowa, co prawda nie czerwony nos, ale mam sweterek. I właśnie nawiązując do tych kolorów, to będzie taka pierwsza podpowiedź, najprostsza jaka w ogóle może być zasada. Wciągnij świąteczny kolor do domu. No i wiadomo, to jest zieleń i czerwień. Zastosowanie kolorów właśnie odpowiednich, kojarzących się ze świętami, to jest coś, po co może każdy z Was dosłownie sięgnąć i dosłownie za pomocą na przykład poduch w kratę, albo jakiegoś bieżnika, albo właśnie tkanin, które gdzieś mają motyw świąteczny, typu świąteczna krata, wprowadzić właśnie tą świąteczną atmosferę do domu. I ta dekoracja nie do końca może będzie dekoracją, bo jednak poduszka, na przykład poszewka na poduszkę ma funkcję jednak no taką życiową, tak? Służy nam, my normalnie z tego korzystamy, ale przy okazji jednak będzie też nasz dom zdobiła. Takim drugim sposobem, takim drugim trikiem na szybkie dekoracje świąteczne to jest wykorzystanie tego, co mamy za oknem, czyli świerku, jodły, sosny, gałązek iglastych, które możemy albo poprosić tych panów, którzy sprzedają choinki, oni zawsze takie gałęzie mają gdzieś z boku, można je dosłownie za parę złotych albo kupić, albo czasami dają. I z tych gałęzi możemy w naszych domach zrobić jutkę albo podłaźniczkę. To są takie śmieszne nazwy, opowiadałam o nich w Dzień Dobry TVN, mówiąc właśnie o dekoracjach świątecznych, o takich innych dekoracjach aniżeli choinka. Jutka albo podłaźniczka to nic innego jak właśnie takie gałęzie świerkowe albo czubek świerku czy czubek jodły. Dawniej podwieszano to pod sufit, bo nie wiem, czy wiedzieliście, choinka tak naprawdę, tradycja choinki w Polsce tak bardzo mocno popularna jest dopiero od jakichś 90 lat. Od 200 gdzieś tam się pojawiała, a od 90 dopiero jest tak na stałe u nas, czyli wcale nie tak długo. Wcześniej stosowano właśnie te podwieszane gałęzie pod sufit. Jeszcze to było tak fajnie, bo one podwieszane były przy wejściu do domu i ten podmuch powietrza wprowadzany przez otwieranie drzwi, aromaty właśnie, różne takie eteryczne olejki, świerkowe głównie, bo on najpiękniej pachnie, nasz świerk pospolity, wprowadzały właśnie do domu i dlatego tak wielu osobom święta kojarzą się właśnie z tym zapachem świerkowym. Czyli podłaźniczkę i jutkę możemy szybko podwiesić gdzieś w okolicach właśnie sufitu albo zrobić najzwyklejsze bukiety w wazonach, takie właśnie kompozycje. Ja bardzo lubię łączyć gałęzie świerkowe z na przykład gałązkami z tui albo z gałązkami eukaliptusa. Jeżeli nie macie eukaliptusa prawdziwego, takiego żywego, to można zainwestować i sobie zrobić takie bardzo dobrej jakości, w tej chwili już są te gałązki sztuczne, które będziecie mogli gdzieś tam wykorzystywać w wielu kompozycjach. No i co do tego, dosłownie kilka ozdób wystarczy, światełka. Tego typu dekoracje zrobicie naprawdę w 5 minut, w 4 minuty, 4 takie czy 3 wazony w domu, no i macie klimat świąteczny gotowy. Ale jeżeli chcielibyście jednak pokusić się o coś więcej, jednak coś bardziej takiego świątecznego zrobić, skrzącego się czy bardziej strojnego, to sięgnijmy po zestaw pierwszej pomocy każdej pani domu, która lubi dekoracje. Tak sobie żartuję, ale tak naprawdę mówię o sprayach. I to sprayach nie byle jakich, bo o złotym z efektem lustrzanym, to jest ważne. Kupując spreje nie zwracamy często uwagi, czy to jest efekt lustrzany, czy metaliczny. Metaliczny będzie matowy
I to będą takie dekoracje gdzieś, które nie będą się rzucały w oczy. Bardziej pasujące, mam wrażenie, do skandynawskich wnętrz, a jeżeli macie wnętrza eleganckie albo chcecie, żeby rzeczywiście te dekoracje były bardzo świąteczne, takie właśnie połyskujące, to trzeba kupić spray złoty z efektem lustrzanym i warto mieć takie spraye w ogóle w domu, słuchajcie. Ja mam zawsze w domu emalię uniwersalną, ona się tak ładnie nazywa, białą, szybko schnącą, no bo jak wiecie, my mamy bardzo jasny dom i ten kolor rzeczywiście nam się często sprawdza, ja często korzystam. No i mam ileś tych właśnie lakierów złotych połyskujących, bo każdą najmniejszą rzecz, która nawet nie wygląda fajnie, albo jest już stara, albo ta farba już tam nie do końca dobrze wygląda, można dosłownie w 2 minuty posprejować i w ten sposób ją odświeżyć. Można posprejować karmnik drewniany, pięknie go przystroić i zrobić taką kompozycję dla ptaszków. To też będzie swojego rodzaju dekoracja świąteczna. Albo to, co ja stosuję już co roku, mówiłam Wam jesienią, chyba jak opowiadałam o hortensjach, że nie ścinam hortensji właśnie na zimę, dlatego, żeby te kwiatostany, które zostaną zimą, uciąć sobie i właśnie posprejować na złoto. I tego typu dekoracje, właśnie przepiękne, mieniące się złote kwiatostany hortensji czy jakichś innych roślinek uschniętych już, posprejowane, możemy właśnie w bukietach też gdzieś rozstawiać, nie wiem, na przedpokoju albo właśnie w takich miejscach, gdzie wchodzimy do domu. To też będzie taka dekoracja dosłownie do zrobienia w parę sekund, którą każdy z Was będzie potrafił zrobić. I następny mój pomysł, a propos takich szybkich dekoracji i takiego właśnie prostego triku na to, żeby było w domu świątecznie, to są dekoracje niekoniecznie świąteczne, ale nawiązujące do czasu świątecznego i zimowego. Takie, które również stosuję od wielu lat i które również każdy z Was będzie mógł zrobić, bo są bardzo łatwe. Mowa o dekoracjach florystycznych. Mam tu na myśli dekoracje, do zrobienia których wykorzystamy żywe rośliny. Żywe rośliny cebulowe, ja co roku sięgam po amaryllisy, albo żywe rośliny cięte i tu mam na myśli białe lilie, które uwielbiam, kocham i nasi widzowie wiedzą, że co tydzień u nas w domu świeże białe lilie gdzieś tam dochodzą. Jeżeli chodzi o amaryllisy, taką prostą dekorację, kompozycję właśnie florystyczną, którą możecie zrobić, to są dosłownie 4 rośliny ułożone i teraz tu będzie ważny element tej dekoracji. Znajdźcie ładne naczynie. To może być waza na zupę. To może być srebrne jakieś naczynie, nie wiem, które do tej pory było owocarką dla Was. To może być drewniane jakieś fajne naczynie duże, które oczywiście od spodu zawsze wyściełamy jakąś folią, żeby ono nam się nie zniszczyło, bo to naczynie tak naprawdę będzie tą naszą dekoracją. Roślinki będą sobie gdzieś w nim rosły, a to naczynie ma taki właśnie element dekoracyjny. Cebulę wkładamy do środka, przysypujemy lekko ziemią. Ważne jest, żeby od góry gdzieś zabezpieczyć je. My akurat sięgamy po mech, który mamy we własnym ogrodzie, ale myślę, że możecie też takie zielone elementy albo gdzieś poszukać w trakcie spaceru, albo zamiast mchu zastosować szyszki, co po prostu, słuchajcie, znajdziecie, uruchomcie swoją wyobraźnię. Bardzo lubię tego typu dekoracje właśnie florystyczne, takie z użyciem żywych roślin. I myślę, że na przykład w przypadku roślin ciętych, tak jak u nas mówiłam już o tych białych liliach, wystarczy, że w jakimś przepięknym, smukłym wazonie te lilie postawimy, na przykład na drewnianej tacy i na przykład obok postawimy kryształowe karafki, nie wiem, z jakimiś tam alkoholami, które lubimy. Puścimy między to światełka. Uwierzcie mi, że cała taka kompozycja plus gdzieś jedna bombeczka albo gałązka świerkowa położona zrobi nam naprawdę wspaniałą robotę. Tego typu kompozycje możecie postawić na komodzie, na środku stołu nawet, gdzie Wam się tylko będzie żywnie podobało. I tak na koniec już, jeżeli macie troszeczkę więcej czasu niż ta 1 godzinka czy 2, czyli na przykład już 3, możecie się udać czy do lasu, czy właśnie po te gałęzie świerkowe i kupić ich troszeczkę więcej, to podpowiadam ozdobę, która będzie miała taki spektakularny efekt, bo rzeczywiście robi wrażenie, tylko trzeba troszeczkę czasu poświęcić, na przykład pół godziny, żeby ją zrobić. A mowa tu o girlandzie z żywych gałęzi świerkowych, to może być świerk srebrzysty, świerk pospolity albo jodła na przykład.
które za pomocą drucika gdzieś przyczepiacie. U mnie w domu jest to zazwyczaj balustrada przy schodach drewniana, ale można tego typu girlandę zrobić i zawiesić nad kominkiem, rozłożyć ją na parapecie, zwiesić z góry na przykład jakiegoś regału. Drucikiem jedną gałąź do drugiej przyczepiamy, tak na okrętkę, po prostu tego i tak nie będzie widać. Do tych gałęzi nawet nie musicie jakiejś dekoracji przyczepiać dużo. Wystarczy dosłownie albo kilka bombek, albo przepięknie wyglądają też kokardy, które można samodzielnie zrobić, czy też przyczepić gotowe. No i najważniejszy element tych dekoracji, o którym też już od wielu lat Wam opowiadam, światełka. Światełka, które same w sobie tworzą klimat świąteczny. Jeżeli damy je właśnie na tą świąteczną, naszą świerkową girlandę, albo nawet same będą gdzieś puszczone, tak jak tutaj spójrzcie za mną w redakcji, czy u nas w domu, to naprawdę te światełka zrobią nam już świąteczny klimat. One są dekoracją same w sobie i myślę, że przyznacie mi rację. Mam nadzieję, kochani, że te dzisiejsze moje podpowiedzi na szybkie dekoracje świąteczne, takie na ostatnią chwilę, dla Was będą fajną pomocą w tym roku, dla tych z Was, którzy mieli z tym problem, a być może staną się jeszcze jakąś inspiracją na ten rok, może na przyszły. Bardzo Wam dziękuję za ten czas wspólnie spędzony. Ja i Hrabciu, który tutaj mi dzielnie asystował dziś. Żegnam się już, ale nie na długo, bo my tradycyjnie widzimy się dosłownie co kilka dni i za kilka dni, mam nadzieję, tą zimową porą znów się razem spotkamy. Do usłyszenia, cudownych przygotowań świątecznych. Yesterday that Santa Claus is on his way. Let's get ready for Christmas Day. A little bird on my shoulder whistled sweet and low. It's time to hang the mistletoe. Hurry up, follow me through the snow. In my ear, that soon the bells will start to ring.